Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film o tej bardzo ciekawej płycie głównej firmy Asus. Jest to płyta główna przeznaczona dla procesorów firmy AMD model Threadripper w wersji Pro. Jak widzicie obok mnie stoi bardzo ciekawa duża obudowa firmy Corsair model 9000D i już niedługo w tej oto obudowie zbuduję superkomputer dla mojego kolegi Kuby. Chciałbym Was już teraz zaprosić na moje kolejne filmy, w których opowiem o budowie tego superkomputera w tych trudnych czasach. A teraz chciałbym Was zaprosić na film o tej płycie głównej, no i do zobaczenia na końcu mojego filmu. Mój film rozpoczniemy od omówienia wielkości tej płyty głównej. Prezentowana przeze mnie płyta główna jest zaprojektowana w standardzie SSI EEB. Jest to opis pochodzący z języka angielskiego, który brzmi Server System Infrastructure Entry Level Extended Board. Czyli już tutaj widać, że płyta główna została zaprojektowana z myślą o serwerach i stacjach roboczych klasy profesjonalnej. Wymiary tej płyty głównej wynoszą 330 mm na 305 mm. Jest to naprawdę duża płyta główna. Aby lepiej to zobrazować, porównam ją do standardowej płyty ATX, którą posiadam. Widzicie teraz obie płyty główne, jedną w standardzie EEB oraz standardową płytę rozmiaru ATX. Jak widać, rozmiar płyty dla Threadrippera jest nieco większy niż typowa płyta ATX. W sklepach możemy obecnie kupić procesory AMD Ryzen Threadripper z serii 7000 oraz 9000. Obie serie występują w wersjach Pro oraz nie Pro. Warto jednak zaznaczyć, że wersje Pro i nie Pro wymagają różnych chipsetów i płyt głównych, mimo że korzystają z tego samego gniazda STR5. Wersję Pro możemy łatwo rozróżnić po oznaczeniu WX w nazwie procesora. Jeśli model ma oznaczenie WX, jest to Threadripper Pro, natomiast modele z XM po modelu procesora są wersjami nie Pro. Jako że różnic pomiędzy wersją Pro i nie Pro jest bardzo dużo, dlatego zostawiłem ze sobą 3 różne procesory, aby pokazać Wam, które według mnie są kluczowe. Mamy tutaj Threadrippera w wersji Pro i nie Pro oraz najmocniejszy procesor AMD Ryzen 9 9950X3D, który należy do platformy Mainstream Desktop, czyli klasycznych komputerów stacjonarnych. Kluczowe różnice pomiędzy pokazanymi procesorami dotyczą przede wszystkim liczby obsługiwanych linii PCI Express, liczby kanałów pamięci, a także maksymalnej ilości obsługiwanej pamięci RAM. Wersje Pro oferują dodatkowe funkcje niedostępne w modelach standardowych. Mówimy tu o zabezpieczeniach i zarządzaniu klasy korporacyjnej, zaawansowanym zarządzaniu systemem oraz technologiach takich jak AMD Memory Guard. W tym zestawieniu bardzo dobrze widać, dlaczego my, użytkownicy komputerów domowych, tak bardzo walczymy dosłownie o każdą linię PCI Express na płycie głównej. Pamięć RAM ze względu na szybujące ceny jest ostatnio tematem odmienianym przez wszystkie przypadki. Płyta główna Asus Pro WS WRX 90 ASH SE obsługuje pamięci DDR5 w standardzie RDIMM. Pamięć RDIMM, czyli Registered Dual Inline Memory Module, to pamięć serwerowa, która dzięki rejestracji obsługuje większą liczbę modułów. Jeśli dodatkowo ma ECC, czyli Error Correcting Code, potrafi automatycznie korygować błędy w pamięci, co zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo danych w profesjonalnych zastosowaniach. Kuba do swojego komputera zamontuje na razie dwie kości po 64 GB, co daje łącznie 128 GB pamięci RAM. Szkoda tylko, że pamięć ostatnio tak bardzo podrożała. W tej chwili dokupienie większej ilości RAMu do tej płyty głównej to, mówiąc delikatnie, szaleństwo. Na przykładzie tej grafiki chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie montować kości pamięci w slotach na płycie głównej. Poprawny montaż gwarantuje nie tylko bezproblemowe działanie pamięci, ale też pozwala uzyskać maksymalną wydajność RAMu. Ważne jest też, aby pamięć pracowała w trybie wielokanałowym, bo tylko wtedy płyta główna wykorzysta jej pełny potencjał. Na koniec dodam, że optymalnie dla tej płyty głównej warto kupować pamięci w parach i upewnić się, że wszystkie kości pamięci mają takie same parametry, aby system działał stabilnie i wykorzystywał pełną wydajność RAMu. Zanim przejdziemy do omawiania slotów PCI Express, pokażę Wam moje dwie karty graficzne. Oto Gigabyte RTX 5070 Aorus Master z dużym chłodzeniem powietrznym, która zajmuje 3 sloty PCI Express. Widzimy tutaj bardzo duży radiator i sekcję 3 wentylatorów, które zapewne zadbają o to, by temperatury na tej karcie graficznej były wręcz pokojowe. Co jeszcze sprawdzę. A teraz widzicie mocniejszą kartę graficzną Gigabyte Aorus RTX 5080 Extreme Waterforce WP, czyli kartę z chłodzeniem wodnym zajmującą 2 sloty PCI Express. Mówię o tym, ponieważ będzie to kluczowe przy omawianiu slotów PCI Express na tej płycie głównej.
Sloty PCI Express są bezpośrednio połączone liniami PCI Express z procesorem Threadripper i nie korzystają przy tym z chipsetu płyty głównej. Dlatego, aby połączenie było maksymalnie szybkie, karty graficzne powinny być umieszczone w odpowiednich slotach. Należy przy tym uwzględnić wielkość kart oraz ich bezpośrednie połączenie z osobnymi chipletami CCD procesora. Na tej grafice widzicie, ile linii PCI Express przypisano do poszczególnych slotów PCI Express na tej płycie głównej. Wszystkie sloty są pełnej wielkości, ale tylko jeden z nich, dokładnie slot numer 6, pracuje z prędkością razy 8. Jeśli chodzi o rozmieszczenie większej ilości kart graficznych, warto pamiętać, że jedna karta powinna być zawsze umieszczona w pierwszym slocie. Istnieją dwie metody rozmieszczenia kart. Pierwsza to wskazania zawarte w instrukcji obsługi płyty głównej, a druga to tzw. metoda NUMA. W tym momencie widzicie wskazania producenta płyty głównej. Są one oparte na odpowiednich odstępach między kartami graficznymi, co ma ogromne znaczenie dla chłodzenia i stabilnej pracy systemu. NUMA, czyli Non-Uniform Memory Access, to sposób, w jaki procesor i jego chiplety przydzielają linię PCI Express i pamięć do poszczególnych kart graficznych. Dzięki temu, jeśli karty graficzne zostaną poprawnie rozmieszczone, każda działa maksymalnie wydajnie z bezpośrednim dostępem do procesora i pamięci RAM. W praktyce oznacza to, że przy kilku kartach graficznych ma znaczenie to, do którego chipletu procesora podpięty jest dany slot PCI Express. Omawiana płyta główna ma bardzo rozbudowaną sekcję zasilania. Widzimy tutaj 16x2, czyli 32 fazy zasilania dla procesora oraz 3+3+3, czyli fazy zasilania dla pozostałych komponentów platformy, takich jak kontroler pamięci, linie PCI Express czy sekcje pomocnicze płyty. To oznacza lepszą stabilność całego systemu, nie tylko samego procesora. Teraz chciałbym Wam pokazać, że sekcje zasilania tej płyty głównej są chłodzone aktywnie za pomocą wentylatorów. Nie wiem jeszcze, jak głośno one pracują, to na pewno sprawdzę. Ten wentylator przy tzw. front panelu to pierwszy wentylator sekcji zasilania, a teraz widzicie drugi wentylator, który oprócz chłodzenia sekcji zasilania chłodzi również radiator dysku M2. Teraz sprawdzimy, ile dysków w standardzie M2 możemy zamontować na tej płycie głównej. Widzicie tutaj radiator chłodzony aktywnie, pod którym znajdują się 3 sloty M2. Przy okazji zwróćcie uwagę, że wszystkie sloty na dyski zostały rozmieszczone na PCB w taki sposób, aby nie kolidowały z kartami graficznymi zamontowanymi w slotach PCI Express, co niestety często zdarza się na płytach przeznaczonych dla rynku komputerów osobistych. Teraz na potrzeby tego filmu zdemontuję radiator, aby pokazać Wam rozmieszczenie slotów na dyski M2. Radiator jest przykręcony 3 śrubkami, a po jego demontażu należy pamiętać o odpięciu wtyczki zasilającej wentylator. Po zdemontowaniu aktywnego radiatora widzimy rozmieszczenie 3 slotów M2, a za chwilę na kolejnej grafice pokażę Wam, jakiej długości dyski M2 można tutaj zamontować. Radiator, pod którym znajduje się kolejny slot na dysk M2, ma naprawdę imponujące wymiary. Jest on przymocowany 2 śrubkami i, jak wspomniałem wcześniej, wykorzystuje aktywne chłodzenie sekcji zasilania. Jak widzicie, całkiem konkretny radiator, który wykonany jest z ciemnego aluminium. Widzicie już wszystkie sloty na dyski M2. Dodam, że wszystkie obsługują przepustowość PCI Express 5.0, a dzięki temu, że mogą przyjmować różne długości dysków M2, mamy tutaj naprawdę duży wachlarz możliwości. Jak widzicie, tutaj też można stracić majątek, nawet przy zakupie paru dysków M2 o dużej pojemności i z przepustowością PCI Express 5.0. Idąc tym tokiem myślenia, to ciekawe, ile trzeba by było wydać, kupując na przykład 4 karty graficzne RTX 5090, 2 TB pamięci RAM i 4 dyski o pojemności na przykład 4 TB. Chyba lepiej tego nie liczyć. Czy wiesz, że jeden slot PCI Express razy 16 może działać jak 2 sloty razy 8 lub 4 sloty razy 4? To właśnie jest bifurkacja. W rzeczywistości jeden slot PCI Express razy 16 może być podzielony na mniejsze pasma transmisji danych, co pozwala na zwiększenie liczby urządzeń PCI Express, które mogą być jednocześnie podłączone do płyty głównej. Tabela prezentuje przykład karty rozszerzeń z 4 slotami M2 dla dysków NVMe. Większość tych slotów pozwala podłączyć aż 4 dyski NVMe razy 4, maksymalnie wykorzystując przepustowość PCI Express. Jest jednak jeden wyjątek. Slot PCI Express numer 6. Tutaj możemy podłączyć tylko 2 dyski NVMe razy 4, ponieważ dostępnych linii PCI Express jest mniej.
I na koniec chciałbym dodać, że przy odpowiedniej konfiguracji płyta główna oferuje pełne wsparcie dla RAID NVMe. RAID 0, 1 i 10 działa sprzętowo dzięki kontrolerowi AMD RAID Expert 2, więc dyski pracują na pełnej wydajności. Natomiast RAID 5 nie jest wspierany sprzętowo i można go uruchomić tylko jako RAID programowy, np. w systemie operacyjnym Windows, Linux albo za pomocą zewnętrznego kontrolera RAID. Ok, przechodzimy teraz do kolejnej sekcji, w której opowiem Wam o możliwościach tej płyty głównej w zakresie dysków na slotach SATA oraz dysków podłączonych przez złącze SlimSAS. Na płycie znajdziemy 4 sloty SATA obsługujące dyski do 6 gigabitów na sekundę oraz 2 złącza SlimSAS, do których możemy podłączyć dyski o przepustowości 8 GB na sekundę. Ważna informacja jest taka, że do portu SlimSAS można podłączyć tylko i wyłącznie dyski NVMe. Jak widzicie, backplate tej płyty głównej jest znacznie grubszy i solidniejszy niż w standardowych modelach desktopowych, gdzie czasami go w ogóle nie ma. Tutaj backplate rozprowadza ciepło, chroni obwody i wzmacnia konstrukcję płyty głównej. Teraz zajmę się opisem PCB płyty głównej i zacznę od jej dolnej części. Q-Code, dwucyfrowy wyświetlacz statusu płyty głównej. Diody QLED, informacja, który podzespół nie przechodzi testu POST. Przyciski Start, Reset i Save Boot umożliwiają szybkie uruchomienie Restart oraz bezpieczny start systemu bez ingerencji w ustawienia BIOSu. T-Sensor, header czujnika temperatury. Save Boot, bezpieczny start systemu bez ingerencji w ustawienia BIOSu. Tutaj mamy 2 złącza PWM CPU FAN oraz CPU OPT. IPMI Switch umożliwia przełączenie magistrali i kwadrat-C w przypadku konfliktów, które mogą wystąpić przy obsadzeniu wszystkich slotów PCI Express identycznymi kartami. PCIe 8P1 PWR, dodatkowe 8-pinowe złącze zasilania, które dostarcza dodatkową moc do slotów PCI Express. PSU SMB, złącze komunikacyjne SMBus pomiędzy zasilaczem a płytą główną używane do monitorowania parametrów pracy zasilacza. QPSU SW to przełącznik do włączania i wyłączania zasilania bezpośrednio z płyty głównej, przydatny podczas testów lub konfiguracji serwerowej. ATX Power to główne złącze zasilania płyty głównej w standardzie ATX. Kolejne złącze wentylatora PWM, tutaj złącze Chassis Fan 1. Probe IT to specjalne punkty na płycie do pomiaru napięć i sygnałów, przydatne dla overclockerów i serwisantów. PCIe 8P2 PWR, dodatkowe drugie 8-pinowe złącze zasilania, które dostarcza dodatkową moc do slotów PCI Express. U20G podkreślenie C7 to 20-gigabitowe złącze typu USB-C, które pozwala podłączyć np. porty USB-C na przednim panelu obudowy. Płyta główna posiada 4 porty SATA, klasyczne złącza do dysków HDD i SSD z maksymalną przepustowością do 6 gigabitów na sekundę. Płyta główna obsługuje sprzętowy RAID w trybach 0, 1 i 10, RAID 5 tylko z użyciem software RAID lub osobnego kontrolera. Tutaj pierwsze 2 porty SATA 6G1 i 2 oraz SATA 6G3 i 4. Teraz widzimy port SlimSAS 2, drugi port SlimSAS na płycie, pozwalający podłączyć dodatkowy dysk NVMe przez PCI Express 4.0 x 4. Port ten wyprowadza 4 linie PCI Express z chipsetu płyty głównej. Jeśli chodzi o macierz RAID na portach SlimSAS, sprzętowy RAID to tylko 0, 1 i 10. Teraz na filmie pierwszy port SlimSAS podkreślenie 1. U5G podkreślenie 89 to wewnętrzne złącze USB na płycie głównej używane do podłączenia portów panelu przedniego lub dodatkowych urządzeń USB. Maksymalna przepustowość złącza 5 gigabitów na sekundę. Tutaj kolejny header czujnika temperatury. Przełącznik Slow Mode potrafi tymczasowo spowolnić procesor, ułatwiając uruchomienie systemu np. po ekstremalnym podkręcaniu. A przełącznik RSVD Reserved, czyli zarezerwowany przełącznik tylko dla autoryzowanej obsługi firmy Asus. A teraz zapraszam na kolejną część płyty głównej. Tutaj widzimy radiator kontrolera karty sieciowej o prędkości 10 gigabitów na sekundę, a obok znajduje się kodek audio oraz złącze F-Audio służące do podłączenia portów audio na przednim panelu obudowy. Nad złączem F-Audio znajduje się nieopisane złącze, prawdopodobnie serwisowe.
BMC T-Sensor to złącze czujnika temperatury podłączone do kontrolera BMC, które pozwala monitorować temperaturę podzespołów niezależnie od systemu operacyjnego. LED Headers to złącza LAN LED 1 i LAN LED 2 służą do podłączenia diod aktywności sieci Gigabit Ethernet. Natomiast MSG LED to dioda komunikatów sterowana przez BMC informująca o błędach lub zdarzeniach systemowych. Location Lock BTN i Lock LED to złącza do lokalizowania płyty głównej w serwerowni. Można podłączyć tutaj przycisk, który włącza diodę, dzięki której łatwo znaleźć konkretną jednostkę w dużej szafie serwerowej. VPP podkreślenie I2C to złącze magistrali I2C używane przez BMC do monitorowania sensorów i podzespołów płyty w środowiskach serwerowych. Tutaj kolejne złącze PWM SHASI FAN 4. MSD to slot microSD, pozwala włożyć kartę SDHC lub SDXC do zapisu zdarzeń BMC, czyli logów kontrolera zarządzania płytą. VGA podkreślenie SW to przełącznik pozwalający włączyć lub wyłączyć zintegrowany kontroler VGA, przydatny gdy używamy dedykowanej karty graficznej lub konfigurujemy system w trybie serwerowym. DM podkreślenie IP podkreślenie FIX to przełącznik pozwalający ustawić stały adres IP 10.10.10.10 dla BMC, co ułatwia zdalne zarządzanie i testy serwerowe. BMC podkreślenie SW to przełącznik włączający lub wyłączający zdalne zarządzanie BMC. M.2 Wi-Fi to złącze typu M2 pozwalające podłączyć kartę Wi-Fi. Płyta główna nie ma zintegrowanej karty Wi-Fi. Retry Button to przycisk przeznaczony głównie dla overclockerów, który podczas problemu z uruchamianiem pozwala natychmiast ponowić próbę post, z zachowaniem tych samych ustawień bez pełnego resetu konfiguracji. LN2 podkreślenie Mode to tryb dla ekstremalnego podkręcania ściekłym azotem, pozwalając stabilnie uruchomić procesor i pamięć przy bardzo niskich temperaturach. USB podkreślenie E12 to kolejne wewnętrzne złącze USB 2.0, które pozwala podłączyć dodatkowe porty USB, np. przedniego panelu obudowy. Tu kolejny port USB podkreślenie 34. Tutaj kolejny header PWM, tym razem SHASI FAN 2. Oraz header PWM SHASI FAN 3. Wszystkie headery PWM obsługują maksymalny prąd 3 A i moc 36 W. Złącze COM umożliwia podłączenie zewnętrznego portu COM RS232. Złącze F podkreślenie panel to złącze front panelu obudowy, do którego podpinamy przycisk Power, Reset oraz diody informujące o pracy komputera. Header SHASI to złącze służące do podłączenia czujnika otwarcia obudowy, które informuje system lub BMC o jej naruszeniu. Teraz zapraszam na kolejną część płyty głównej, tym razem strona prawa. Tutaj widzimy dwa złącza, CPU podkreślenie 12V1 podkreślenie 1 to główne zasilanie procesora wymagane do działania płyty głównej, a złącze PCIe podkreślenie CPU podkreślenie 12V podkreślenie 1 to złącze dostarczające dodatkową moc dla linii PCI Express wychodzących z procesora, co ma znaczenie przy wielu kartach graficznych. Tutaj widzimy socket przygotowany dla procesora, jego nazwa SP6 to fizyczne oznaczenie gniazda na płycie, a opis STR5 to oficjalna nazwa AMD dla tego samego socketu Threadripper Pro. Następnie widzimy sloty na pamięć DDR5 w modułach RDIMM. Złącze PCIe podkreślenie CPU podkreślenie 12V podkreślenie 2 to dodatkowe zasilanie 12V dla slotów PCI Express wychodzące z procesora, potrzebne przy wielu kartach graficznych lub pełnym obciążeniu. Tutaj widzimy baterię model CR2032 podtrzymującą ustawienia BIOS płyty głównej oraz złącze CPU podkreślenie 12V2 podkreślenie 1 to dodatkowe zasilanie procesora wymagane przy konfiguracji z jednym zasilaczem. Przechodzimy teraz do kolejnych złączy na płycie głównej. LPC Debug to złącze serwisowe służące do diagnostyki i debugowania procesu startu płyty głównej, używane głównie przez producenta i serwis. Tutaj kolejne złącze PWM, tym razem SHASI FAN 5. TPM to złącze do podłączenia modułu TPM, który odpowiada za bezpieczeństwo systemu, szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie kluczy.
Port USB 2.0 działa z prędkością do 480 megabitów na sekundę. Następnie przycisk BIOS Flashback, który pozwala zaktualizować BIOS nawet bez procesora i pamięci. Wystarczy tylko podłączyć zasilacz i pendrive z plikiem BIOS. Port USB obok przycisku służy do podłączenia pendrive'a z plikiem BIOSu do aktualizacji. Następnie mamy dwa porty USB-C o przepustowości do 40 gigabitów na sekundę z kontrolerem ASMedia. To porty USB 4 o super szybkim transferze danych, idealne do szybkich dysków i do monitorów w trybie DisplayPort Alt Mode, jeśli urządzenie to obsługuje. Na tylnym panelu mamy dwa porty DisplayPort In, które pozwalają przesłać sygnał wideo do płyty z zewnętrznego źródła, np. z karty graficznej, dla USB-C z DisplayPort Alt Mode lub systemu zarządzania. To gigabitowy port Ethernet używany wyłącznie przez BMC do monitoringu i zdalnego zarządzania płytą. To jeden z 6 portów USB-A, które działają z prędkością do 10 gigabitów na sekundę. Tutaj mamy analogowy port VGA używany głównie do diagnostyki POST. Umożliwia podłączenie monitora analogowego. Obraz generowany jest przez zintegrowany kontroler VGA na płycie głównej. Tutaj mamy dwa 10-gigabitowe porty Ethernet przeznaczone do szybkich sieci serwerowych i stacji roboczych, które mogą pracować niezależnie lub w agregacji. Tutaj kolejne porty USB typu A. Tutaj mamy złącze mikrofonu i złącze wyjścia audio. I na koniec przycisk Clear CMOS to przycisk, który resetuje BIOS do ustawień fabrycznych, przydatny przy problemach z uruchamieniem lub nieudanym OC. Teraz chciałbym omówić jedną z ważniejszych sekcji tego filmu, czyli jak poprawnie zasilić tą płytę główną. Spreparowałem film, w którym pokazuję, do jakich złączy płyty głównej podłączyć zasilacz, jeśli korzystamy tylko z jednego zasilacza. Na filmie widać czerwone miejsca na płycie z opisanymi złączami oraz jedno jasno-niebieskie złącze, do którego trzeba użyć specjalnego przewodu dołączonego do opakowania płyty głównej. To tak zwany 8-pin adapter. Tutaj widzimy specjalny adapter dołączony do opakowania płyty głównej. Jest to adapter CPU 8-pin na PCI Express 8-pin. Stronę PCI Express podłączamy bezpośrednio do płyty głównej, a drugi koniec wpinamy do zasilacza ATX lub do przewodu, który wychodzi z portu PCI Express zasilacza. To ważne, bo zwykły przewód może nie działać poprawnie. Trochę inaczej wygląda sytuacja przy dwóch zasilaczach. Zrobiłem podobny opis z tą różnicą, że aby wszystko było poprawnie podłączone, musimy wykorzystać do tego celu wszystkie dołączone przewody do płyty głównej. Jeśli chcemy podłączyć do tej płyty głównej dwa zasilacze, musimy użyć znanego już adaptera 8-pin oraz dodatkowego adaptera typu Y-Cable. Jedną stronę Y-Cable podłączamy bezpośrednio do płyty głównej, szeroką wtyczkę z dwoma przewodami wpinamy do drugiego zasilacza, a standardową wtyczkę 24 pin podłączamy do pierwszego głównego zasilacza. Na koniec mojego filmu chciałbym omówić zawartość pudełka omawianej płyty głównej. Zaraz poznamy zawartość pudełka, a ja dodam jeszcze, że osobiście ta płyta główna bardzo mi się spodobała i im bardziej odkrywałem jej możliwości, tym bardziej zaczęły mi się do niej świecić oczy. No niestety, na razie taka konfiguracja pozostaje dla mnie marzeniem, więc muszę jeszcze chwilę posiedzieć na swojej platformie AM4. W opakowaniu znajdziemy tzw. adapter Y-Cable, za pomocą którego możemy podłączyć do płyty głównej drugi zasilacz. Adapter Y-Cable wykorzystujemy wtedy, gdy płyta pracuje z dwoma zasilaczami. Pozwala on zsynchronizować ich uruchamianie i zapewnić stabilne zasilanie całego systemu. W opakowaniu znajdziemy dwa adaptery PCI Express 8-pin na CPU 8-pin. Adapter wykorzystywany jest podczas pracy płyty głównej z jednym lub z dwoma zasilaczami. Tutaj widzimy namiary na aplikację, którą można zainstalować na komputerze z tą płytą główną. Aplikacja pozwala zdalnie monitorować i zarządzać parametrami płyty głównej oraz systemem. Teraz widzimy jeden z dwóch przewodów Mini DisplayPort. Umożliwiają na przykład przesyłanie sygnału wideo z karty graficznej do systemów z USB-C z DisplayPort Alt Mode lub innych rozwiązań zintegrowanych. W środowisku profesjonalnym przydają się do KVM, monitoringu, testów lub integracji sygnału wideo między urządzeniami.
W opakowaniu znajdziemy także 4 przewody SATA, 2 z nich są z wtykiem prostym, a 2 z wtykiem kątowym. Dodatkowo w opakowaniu znajdziemy 2 uchwyty montażowe, które pozwalają zamontować dodatkowe wentylatory na płycie głównej, np. do schłodzenia chipsetu lub innych części płyty głównej. W opakowaniu znajdziemy też dołączony czujnik temperatury, który podłączamy do jednego z headerów na płycie głównej. Dzięki niemu możemy monitorować temperaturę wybranego elementu płyty głównej. Asus dołączył do opakowania także Q-Connector. To mały adapter, który pozwala w prosty sposób podłączyć przewody z przedniego panelu obudowy do płyty głównej jednym ruchem. W opakowaniu znajdziemy także gumowe osłonki pod slot M2, które chronią dysk przed uszkodzeniami i pomagają w stabilnym montażu. Mamy tutaj także małą śrubkę do slotu M2 dla karty Wi-Fi oraz podkładkę pod tylną płytkę M2, która chroni dysk i wrażliwe elementy płyty głównej, oraz naklejka licencji potwierdzająca legalność użytego BIOSu UEFI firmy AMI na płycie głównej. Na końcu filmu chciałbym podziękować wszystkim moim nowym subskrybentom, ale także i tym starszym. Dziękuję za wszystkie lajki. Dziękuję także za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmami, te negatywne i te pozytywne. Już niedługo na moim kanale, tak jak mówiłem, zobaczycie filmy, które będą opowiadały o budowie tego superkomputera dla mojego kolegi Kuby, ale mam też w głowie parę innych pomysłów i mam nadzieję, że też je zrealizuję, więc do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!